Dzień dobry, witajcie. Z nowego studia, w którym będę nagrywać dla Was filmy technologiczne. Kojarzycie takie urządzenie jak Deca-Move? Jest to rewolucyjne urządzenie, które pozwala na naturalną orientację podczas chodzenia w grach VR, wykorzystując pozycję naszego biodra. Tak się składa, że zakup Deca-Move nie jest już obowiązkiem, by wypróbować ten game changer dla VR. Firma Megadodo, twórcy Deca-Move i przyszłych okularów Deca Gear One dodali eksperymentalne wsparcie dla smartfona z Androidem i Vive Trackera, który może zastąpić Deca-Move w swojej funkcjonalności. Ponieważ nie mam jeszcze Vive Trackerów, przetestowałem dla Was, jak radzi sobie telefon do naturalnego chodzenia i rezultaty są w sumie zaskakujące. Co należy zrobić, by użyć smartfon lub Vive Tracker? Musimy po pierwsze zarejestrować się do programu Beta Deca Hub, ponieważ aplikacja aktualnie jest w fazie testów. Gdy uzyskamy dostęp, pobieramy oprogramowanie na nasz komputer Windows oraz pobieramy aplikację na Android Deca Hub. Następnie uruchamiamy aplikację na komputerze i telefonie. W aplikacji na telefon szukamy naszego komputera podpiętego do tego samego routera. Zalecane jest podłączenie telefonu do Wi-Fi 5 lub 6. Jeżeli posiadasz stary router z Wi-Fi 2.4 GHz, możesz doświadczyć opóźnień w komunikacji. Jeżeli aplikacja nie wykrywa PC, co zdarzyło się w moim przypadku, możemy wpisać manualnie adres IP komputera, po czym komputer zostanie sparowany z telefonem. I tyle. W okularach w Steam VR na podłodze powinniśmy zobaczyć koło wskazujące na kierunek, który wskazuje nasz telefon, który powinniśmy mieć zaciśnięty w kieszeni. Jeżeli nasze spodnie mają dużą kieszeń, w której telefon zmienia co chwilę pozycję i rotację, niestety zalecana jest zmiana spodni na takie, gdzie telefon będzie się trzymać w miarę stabilnie. By skalibrować kierunek w VR, wystarczy przyłożyć dwa kontrolery do biodra, tak by patrzyły przed siebie i to samo robimy z naszą głową. Stoimy przez sekundę nieruchomo, patrząc prosto i urządzenie zostało skalibrowane. Jeżeli chcemy dostroić żyroskop w telefonie, to musimy użyć do tego aplikacji Google Maps, która pozwala to wykonać. A jak technologia sprawuje się w grach, zapytacie? By gra działała z Deca-Move, musimy w opcjach gry wybrać chodzenie, czyli locomotion, i jako kierunek orientacji wybrać głowę, nie ręce. Wszystkie testowane przeze mnie gry na Steam i Viveport działają z Deca Hub od kopa i nie trzeba uruchamiać gier przez ich aplikację. Jeżeli nie wiecie co to Viveport, to obowiązkowo subskrybuj ten kanał, ponieważ film o Viveport Infinity pojawi się w następną środę. Jeżeli dostrzeżesz, że gra nie wykorzystuje naszego biodra, wtedy możemy spróbować uruchomić aplikację przez program Deca Hub. Niestety nie udało mi się sparować gier Oculus z działalnością Deca Hub, nawet z programem Revive. W Stormland kierunek orientacji nadal był przyczepiony do głowy, a nie biodra, mimo tego, że widziałem kółko i kierunek na podłodze. Może w pełnej wersji oprogramowania uda się twórcom jakoś rozwiązać ten problem. Więc jak sprawuje się smartfon jako zamiennik za Deca-Move? Bardzo dobrze. Precyzja była mocno na miejscu, choć rzeczywiście gwałtowne ruchy lub długa sesja może spowodować, że musimy skalibrować urządzenie ponownie. Ale ponieważ kalibracja trwa zaledwie 2 sekundy, nie jest to tak naprawdę żaden irytujący błąd. Pierwsze 15 minut wydawały się dla mnie trochę dziwne. Jako ktoś, kto wymasterował chodzenie bazujące na orientacji głowy, ciężko było mi się przedstawić i wbić do mózgu, że już nie muszę ciągle latać gałką w te i we w te. Muszę przyznać, że jestem zaszokowany, jak taki prosty trik może zmienić to, jak postrzegamy poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości. Jeżeli nie chcecie wydawać 400 zł na Deca-Move, a chcecie chodzić według naturalnej orientacji, to telefon z Androidem świetnie nadaje się do tego zadania. Dlatego od dzisiaj chodzenie na podstawie pozycji naszego biodra stanie się moim daily driverem. Mój telefon mi posłuży jako zamiennik do czerwca, póki nie przyjdzie mi Deca-Move. I to tyle z dzisiejszego materiału. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i gorąco polecam potestować Deca Hub na własnej skórze. Taka forma naturalnej orientacji może Wam pomóc w walce z chorobą lokomocyjną, więc jeżeli masz dolegliwości podczas grania, to daj Deca Hub lub Deca-Move szansę. A ja się już z Wami żegnam, dziękuję za wsparcie przy ostatnich filmach i do zobaczenia!